W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jakie atrakcje czekają na Was w okolicach Świeradowa-Zdrój. Zajrzymy w głąb ziemi, by poznać tajemnicę jednej z najstarszych sztolni wydobywczych w Polsce. Zdradzimy Wam sekret, gdzie przenocować w namiocie z wanną z widokiem na rozgwieżdżone niebo i góry. Poczujemy klimat małego dolnośląskiego miasteczka, a na koniec dowiecie się, czy warto odwiedzić ruiny zamku Miecz w Świeciu. Od ponad 10 lat podróżujemy z kamerą i szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc. Tworzymy nasze filmy tak, aby były dla Was inspiracją podczas wypraw i wojaży po Polsce. Wyruszcie z nami, by poznać atrakcje okolic Mirska w pobliżu Świeradowa-Zdrój. Naszą wyprawę po okolicach Świeradowa-Zdrój zaczniemy od zajrzenia w głąb ziemi. Odwiedzimy jedną z najstarszych sztolni wydobywczych w Polsce, kopalnię Święty Jan w Krobicy. Łatwo ją przegapić, dlatego pokażemy Wam, że koniecznie trzeba tam zajrzeć, bo to jedna z niedocenianych pereł turystycznych gór izerskich. Wyprawa do kopalni to gratka nie tylko dla odkrywców podziemnego świata. Przewodnicy oprowadzą Was po malowniczej trasie prowadzącej przez XVI-wieczną kopalnię Święty Jan i XVIII-wieczną sztolnię Świętego Leopolda, okraszając wycieczkę licznymi opowieściami, legendami i anegdotami. Przedsmak tego, co możecie zobaczyć i usłyszeć na miejscu, da Wam pan Robert Schuman z podziemnej trasy turystycznej w kopalni Święty Jan w Krobicy. Kopalnia Święty Jan, jedna z najstarszych kopalni udostępnionych w Polsce, znajduje się w Górach Izerskich pomiędzy Mirskiem a Świeradowem-Zdrój. Jedna z fajniejszych atrakcji turystycznych dla ludzi odwiedzających uzdrowisko Świeradów-Zdrój, no i oczywiście Kotlinę Mirską czy okolice Mirska, ale i też przyjeżdżają do nas turyści ze Szklarskiej Poręby, z Karpacza, no i oczywiście z pobliskich Czech. W kopalni wydobywano cynę i kobalt w latach 1846 do 1816 roku, ale niektóre ślady pogórnicze świadczą o tym, że te działania górnicze na tych terenach były dużo wcześniej tutaj prowadzone. Wydobywano tutaj cynę i kobalt. Górnicy, którzy pracowali w tej kopalni, mieli pracę ciężką, ale dobrze płatną. Status górnika, jeżeli chodzi o pozycję społeczną, był bardzo duży, bo górnik, wtedy gwarkowieni górnicy, nie musieli nikogo pytać się ani o wyjazd z miejsca zamieszkania. Mieli swoje władze sądownicze, także dzisiejsze strefy ekonomiczne nie są nowym wynalazkiem, ponieważ dawniej były obszary wolności górniczej. Dobrze zarabiali, mieli praktycznie status albo szlachcica, równie ze szlachcicem, prawda, czy z właścicielem ziemskim, a co najważniejsze, mieli prawo do noszenia broni. Pracowali bardzo ciężko, ale krótko, bo ich życie dobiegało do 30-35 roku życia. Jak można było zaobserwować w naszej kopalni, chodniki, które przebyliśmy, są dość wąskie. Jesteśmy, pamiętajmy, w XVIII wieku. Technika górnicza już poszła do przodu, ponieważ znano czarny proch. Także wszelakie prace, które były wykonywane, to nie tylko ręcznie, ale pomagano sobie ładunkami wybuchowymi z czarnego prochu. Natomiast te pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jeszcze jesienią zeszłego roku było dość wąskie i dość małe. Wybrano tutaj za moimi plecami około 16 ton urobku. One oczywiście przez gwarków wyeksploatowane, a następnie urobkiem zasypane. Wynieśliśmy to oczywiście ręcznie, prymitywnym wózkiem wywieziono i co się okazało pod stropem, że chodnik jest dalej. Na mapie z 1846 roku widnieje tylko 2 metry tego chodnika. Na tej mapie mamy ten chodnik do tego miejsca. To było wszystko zasypane, natomiast przy stropie, jak dalej wbiliśmy łopatę, okazało się, że tam jeszcze jest 14,5 metra chodnika. Natomiast w tylnej części chodnika
też znajduje się dalsza część korytarza. Jak długa? Tego jeszcze nie wiemy, bo musimy to odkopać, odgruzować, ten stary urobek wybrać i wtedy się okaże, czy jest coś więcej. Także turyści, którzy oglądają ten program, być może za 2-3 miesiące okaże się, że tego chodnika jest troszeczkę więcej. No i ten salon, w którym się znajdujemy, bo tak go potocznie przewodnicy nazywają, okaże się, że będzie większy i będzie można większą ekspozycję tutaj wykonać. Znajdujemy się w najgłębszym miejscu w naszej kopalni, a mianowicie 26,5 metra pod ziemią. Dawniej ludzie z okolicznych wiosek wywozili tutaj różnego rodzaju odpady, począwszy od gruzu, a skończywszy na padłych zwierzętach. Komuś zdechła krowa, świnia, wszystko do dziury w ziemi się woziło. Żeby udostępnić tą kopalnię i ten szyb dla zwiedzających, proszę sobie wyobrazić, że wyciągnięto tutaj 380 ton śmieci. Dzięki temu możemy chodnik zarówno dolny Leopold, jak i górny Jan swobodnie przejść. A więc dotarliśmy do połowy szybu, pokonaliśmy 52 schody. Szyb ten pełni dwie funkcje. Po pierwsze funkcję wentylacyjną w naszej kopalni, a druga funkcja jest ewakuacyjna. Jak można zaobserwować, na górze mamy drabinę i gdyby cokolwiek wydarzyło się w dolnej części kopalni bądź w górnej, tutaj jesteśmy bezpieczni. Na dole byliśmy w chodniku XVIII-wiecznym, który był wysoki, szeroki, wygodnie się przez niego przechodziła, więc pokonanie tego chodnika nie było trudne. Za chwilę przejdziemy do wieku XVI, a tam już tak wygodnie nie będzie. Także sądzę, że realizatorzy programu będą długo wspominać pobyt w kopalni Święty Jan. Natomiast Państwa zapraszamy do kopalni i mam nadzieję, że wrażenia, wspomnienia z kopalni długo pozostaną w pamięci turystów z tego miejsca w Górach Izerskich. Przypominam, kopalnia znajduje się pomiędzy Mirskiem a Świeradowem-Zdrój, także przy drodze 4 km od Mirska, 4 km od Świeradowa, niedaleko. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. A już za chwilę coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Zawsze tylko razem w Polskę, a tu przeniesiemy się do Mongolii, by sprawdzić, jak mógł czuć się legendarny Chingis Khan, mieszkając w jurcie. Podróże to nie tylko frajda z poznawania nowych miejsc, ale także przyjemność nocowania w nietypowych warunkach. Słyszeliście o parkach ciemnego nieba? To miejsca, które powstają z myślą o zachowaniu nocnego nieba od nadmiaru światła, dzięki czemu można obserwować gwiazdy. W normalnych warunkach, jakie mamy na co dzień, nie widzimy ich tak wyraźnie. Oglądanie nieba nocą bez przeszkadzających w tym latarni i innych świateł to zupełnie nieporównywalne doświadczenie. By podziwiać gwiazdy, możecie przenocować w namiocie na hali izerskiej. My jednak pokażemy Wam inne ciekawe i niespotykane miejsce noclegowe na łonie natury. Jeśli przed chwilą pomyśleliście, Mongolia to niemożliwe, widocznie trochę nas znacie.
są te jurty? Jurty to namiot, który można, tak jak zwykły, tradycyjny, rozłożyć, złożyć i przewieźć obok, zabrać na wóz, pojechać gdzieś dalej. No, jurty, które są tutaj za mną, no to jakby już są bardziej takie stacjonarne, ale gdybyśmy mieli potrzebę, no to je rozkładamy, złożymy obok i przewieziemy sobie w inne miejsce. No i jurta, jeżeli chodzi o typ namiotu, wywodzi się ogólnie z Azji Centralnej i tam jest teraz najbardziej popularna. Jest ich najwięcej. Mówi się, że jurty mongolskie, bo jakby tam rzeczywiście one są ciągle używane przez ludność. No oni koczują, rzeczywiście się przenoszą ze swoimi pastwistkami, a w Polsce, w naszym kraju, jurta jako nocleg, jako doświadczenie no, ciekawego przeżycia po prostu noclegowego. Ale nie zmarzniemy, jak będziemy nocować w jurcie? Nie, no jurta jest całoroczna. Nasze jurty są całoroczne, bo jurty mogą mieć różną formę ocieplenia. Może być sam tylko materiał, wtedy faktycznie w zimie będzie jednak zimno, bo tylko chroni od wiatru. Ale nasze jurty mają ścianę praktycznie 10-centymetrową. To jest materiał zewnętrzny, który mamy z tej strony. Potem jest wiatroizolacja, aby ochronić właśnie przed warunkami, które w zimie są w naszym kraju. Potem mamy ocieplenie, jest to wełna drzewna, 10 cm takiej wełny jest. No i od środka mamy podszewkę, tak żeby to wyglądało po prostu estetycznie. Spokojnie do minus 20-25 można w jurcie nocować. Zimno nie będzie, będzie ciepło. W zasadzie temperatury można sobie ustawić jaką się chce na pompie ciepła, a kominkiem można się dogrzać albo klimatycznie spędzić wieczór. A co z posiłkami? Jak my sobie tutaj mamy w tej jurcie poradzić? Jak to na biwaku, jak to na kempingu, można obok rozpalić ognisko, kociołek i ugotować sobie chłopski gar. Może być mięsny, może być wegetariański, jak kto woli, ale w przypadku naszych jurt no, możemy też dostarczyć Wam posiłki, także takie leniwe, wiejskie śniadanie z naszych produktów, z lokalnych i możecie je po prostu na tarasie w domu, z widokiem na góry zjeść i cieszyć się chwilą, ale też samodzielnie, bo jurta ma aneks kuchenny, niewielki, ale myślę, że proste potrawy spokojnie można sobie przygotować. Skąd w ogóle pomysł na jurty? Wiesz, jurty to inna forma noclegu. Z żoną, z naszymi dziećmi uwielbiamy podróżować. Ciekawią nas inne formy noclegu niż tradycyjny pokój hotelowy, a jurta, no, luksusowa jurta jest takim doświadczeniem, gdzie spokojnie można właśnie o każdej porze roku nocować. My nocowaliśmy w przeróżnych formach, namiotach, jakichś schronach, w dżungli i no, jurty wpisują się też w naszą pasję podróżniczą, a można je przenieść, jeżeli się chce. Ale przede wszystkim doświadczenie. Gdy pada deszcz, to ten deszcz jest delikatnie słyszalny w jurcie. Jest świetlik, przez który możemy podglądać gwiazdy. Jurta jest odporna nawet na silne wiatry, bo jest aerodynamiczna ze względu na to, że jest okrągła. A że jest okrągła, to ściana zewnętrzna nie ma kątów prostych, więc dobra energia po prostu się kumuluje w środku i się dobrze odpoczywa. Przyjeżdżając tutaj, my się czuliśmy od samego początku zaopiekowani. Tymi SMS-ami, takimi wszelkimi informacjami w momencie, kiedy weszłam do jurty i wszystko jest tak jakby podane na tacy i ja się czuję taka zaopiekowana, tak? I to, że robicie dodatkowe te takie i ogniska dla gości i coś jeszcze, prawda? Zależy nam na komforcie gości, czyli miejsce Izera Glamping tworzyliśmy tak, jakbyśmy sami chcieli po prostu trafić, jak chcielibyśmy być po prostu zaopiekowani. Sam lubię być dobrze poinformowany, więc staram się też, żeby nasi goście jakby wiedzieli, jak mają po prostu się posługiwać jurtą czy innymi udogodnieniami, które mamy. No i ten komfort jest bardzo ważny i dla komfortu mamy też takie kameralne spa, gdzie są sauny, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi pod gwiazdami. Można się położyć w ciepłej, gorącej wodzie i podglądać sobie gwiazdy, a jesteśmy w otulinie Parku Ciemnego Nieba, więc tych gwiazd jest naprawdę dużo i Droga Mleczna też jest widoczna. Dużych miast nie ma w okolicy, najbliższe są około 25 km od nas, a więc faktycznie w nocy jest ciemno. Przy samej jurcie możemy popodglądać gwiazdy, z jacuzzi możemy popodglądać gwiazdy. Z innych udogodnień to w okresie letnim, tak jak teraz, mamy basen z podgrzewaną wodą, więc
też można ten czas spędzić, pomimo że w górach, to trochę też w wodzie, żeby się ochłodzić, gdyby był duży upał. Ogniska też organizujemy gościom. Staramy się, żeby ten pobyt po prostu był udany zwyczajnie, żebyście mogli dobrze odpoczywać. Ja też mam takie wrażenie, że macie ofertę dla wszystkich. Od rodzin z dziećmi, bo jest dom w domu, to też jest takie ciekawe miejsce. Potem te jurty takie rodzinne. Tak. No i tutaj ta enklawa, która mnie urzekła, dzięki której was znalazłam, czyli te jurty dla dorosłych z wanną, z widokiem. Po prostu to było coś, co takiego skłoniło mnie do tego, żeby się zdecydować na nocleg tutaj. Bardzo mi miło. To jest jakby taka ewaluacja wszystkiego. Sami mamy dzieci małe i jakby zaczęliśmy od domu gościnnego starego, bo 220 lat dom ma ponad. Tam na początku pokoje gościnne i też byliśmy ukierunkowani na rodziny z dziećmi z tego względu, że sami mamy dzieci. Potem w ogrodzie domu jurty też rodzinne. One są trochę większe niż te jurty dla dorosłych i tam rodziny są jak najbardziej mile widziane. Ale ponieważ mamy też dzieci, wiemy, że czasami bez dzieci też jest dobrze. To taka część oddzielna tutaj dla dorosłych z tymi typowymi udogodnieniami, jak wanna wolno stojąca z widokiem na góry, zestaw kina domowego. No i jednak spokój, ta cisza pozbawiona biegających dzieci w koło, bo i rodzice, i osoby bez dzieci też chcą dobrze po prostu odpocząć. Dla każdego coś przygotowujemy. Region jest przepiękny, jest tutaj dookoła co zwiedzać, a jeżeli ktoś by nie chciał po prostu stąd się ruszyć, co jeszcze może zrobić? Słuchajcie, czasami jak goście przyjeżdżają, rozmawiam z gośćmi, a my mamy w planie to, grafik bardzo napięty. A potem kilka dni od momentu jak przyjechali, pytam się, no jak z tymi atrakcjami, co widzieliście, co zobaczyliście? W zasadzie to my prawie nigdzie nie byliśmy, bo było nam tak dobrze po prostu na miejscu. I czasami rzeczywiście wystarczy zielony teren, widok i po prostu sielski odpoczynek. Ale żeby to troszeczkę tak urozmaicić, chociaż u nas na miejscu, to mamy opracowanych kilka tras takich spacerowych do Lasu Rębiszowskiego, łąkami, polami, nastawy rębiszowskie. Takie po prostu spacery kilkunasto nawet kilometrowe. W okresie takim letnim, ferii zimowych organizujemy też animacje, warsztaty, zarówno dla dzieci, w dużej części jednak dla dzieci, ale dorośli też mogą uczestniczyć, mogą sobie zrobić łapacze snów na przykład. W tym roku sporą popularnością cieszyła się też lasoterapia. To takie wyjątkowe wyjście do lasu z przewodnikiem leśnym, z Basią. To jest takie odkrywanie lasu jakby po prostu na nowo. Przejście się boso po mchu. Położenie się po prostu na ściółce leśnej i obserwowanie koron drzew w ciszy. Także takie wyjścia też, a przy okazji Basia opowiada trochę o lesie, o naszym regionie. No i to takie świetne wyjście, po prostu 2-3 godzinne. A już za chwilę pokażemy Wam niewielkie miasteczko z bogatą historią. Gdy już napatrzycie się na gwieździste niebo, to warto wpaść na chwilę do niepozornej gwiazdy wśród dolnośląskich miasteczek położonych u podnóża Gór Izerskich. Początki Mirska sięgają XII stulecia i jeśli lubicie klimat starych, niewielkich miasteczek bez tłumu turystów, to Mirsk jest do tego idealny. To przykład dolnośląskiego miasta, które zachowało swój średniowieczny układ zabudowy. Nie ma tu może spektakularnych zabytków, ale znajdziecie kilka miejsc, które warto zobaczyć. Spacer po Mirsku zaczniemy od rynku, który jeszcze do II wojny światowej był reprezentacyjnym placem w mieście z wieloma elementami dekoracyjnymi i fontannami.
Jedna z popularnych fontan ozdobiona jest lwem trzymającym tarczę z herbem, drugą z kolei zdobi figurka niedźwiedzia, na którego grzbiecie jeszcze przed II wojną światową siedział chłopiec. Wokół rynku zachowały się kamienice z XVIII wieku i liczne domy mieszczańskie, niektóre w charakterystycznym stylu zabudowy pensjonatowej zapożyczonej ze Szwajcarii. Jednak najbardziej okazałą budowlą centrum Mirska jest ratusz. Pierwszy budynek w tym miejscu powstał w połowie XVI wieku, jednak nie miał szczęścia i już w trakcie budowy spłonął po raz pierwszy. Kolejne duże pożary trawiły go niemal co 100 lat, jednak mieszkańcy za każdym razem odbudowywali siedzibę rajców. Zachowana do dziś budowla powstała pod koniec XVIII wieku i tradycyjnie zajmuje centralne miejsce na rynku. Oprócz pomieszczeń włodarzy miasta znajdował się tu sąd i sala mieszczańska oraz komora solna i waga miejska. Główne wejście do budynku usytuowano na wysokości pierwszego piętra, a pod dwutaktowymi schodami znajdowało się wejście do ratuszowej piwnicy, która od początku istnienia magistratu była chlubą mieszkańców. Już od XVI wieku stanowiła jedyne miejsce w Mirsku, w którym legalnie pędzono gorzałkę. O świadectwie ekonomicznego sukcesu piwnicy świadczy także to, że do XIX wieku była ciągle rozbudowywana i przejmowała kolejne pomieszczenia, także te na parterze ratusza. Lubą mieszkańców była także ratuszowa wieża z zegarem i dzwonem wybijającym godziny. Pod koniec XVIII wieku w jej górnych pomieszczeniach umieszczono cele więzienne, które ze względu na swe położenie były świadkiem kilku spektakularnych ucieczek. Pierwsza miała miejsce w 1787 roku, kiedy niejaki Gottlieb Scholz, wykorzystując nieuwagę strażników, przebił sklepienie wieży i na ukręconej z pościeli linie zsunął się na dach ratusza. Tam przez okienko w dachu dostał się do jego wnętrza, a następnie wydostał na rynek i zbiegł w nieznanym kierunku. Jednak rekordzistą w próbach ucieczek był niejaki Preissler, rabuś ze Świeradowa. Po raz pierwszy próbował sił skacząc przez okno, jednak po upadku zdołał doczołgać się jedynie do karczmy w Giebłtowie, skąd na taczce przywieziono go z powrotem. Kolejne dwie próby nie były już tak spektakularne i kończyły się, zanim zdążył opuścić budynek ratusza. Nam jednak ta sztuka się uda i opuszczamy rynek i ratusz. Udajemy się kilka metrów dalej, by obejrzeć jeden z większych kościołów ewangelickich. Świątynia ewangelicka w Mirsku powstała w połowie XVIII wieku, gdy Fryderyk Wielki wprowadził w Królestwie Pruskim swobody religijne. Jego budowa trwała nieco ponad rok i zaowocowała budowlą z 2 emporami mogącą pomieścić 1200 wiernych. Nieco ponad wiek później dobudowano do niego wieżę, na której osadzono dzwony wykonane z dział francuskich zdobytych na wojnie. Później kościół zmodernizowano, wyposażono m.in. w nowe organy, na których odbywały się koncerty. Wraz z zakończeniem wojny i wysiedleniem ludności niemieckiej nastąpił kres świątyni. W 1961 roku kościół spłonął od uderzenia pioruna. Częściowo uratowany, szybko jednak popadł w ruinę. Do dziś zachowały się jedynie ściany szczytowe. Przenosimy się teraz na drugą stronę rynku, by pokazać Wam późnogotycki kościół, którego historia sięga XIV wieku. Pochodzący z XIV wieku kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w obecnej formie powstał w połowie XVI stulecia. Trójnawowa budowla z kamienia łamanego ma późnogotycki charakter,
choć późniejsze zmiany mocno go zatarły. Jednymi z najstarszych zachowanych elementów są portale nad wejściami, nad jednym z nich wyryto datę rozpoczęcia prac. Na zewnątrz warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie barokowe rzeźby przedstawiające świętego Floriana i świętego Jana Nepomucena, ufundowane przez rodzinę Szawgoczów. We wnękach murów otaczających przykościelny cmentarz znajdują się epitafia. Wnętrze i zdobienia mirskiego kościoła w przeważającej części ma barokowy charakter. Przyciągają wzrok udekorowane figurami i obrazami ołtarze czy pełna płaskorzeźb ambona. Znajdują się tutaj również klasycystyczna chrzcielnica i renesansowa pochodząca z 1580 roku skrzynia na ofiary. Szczególną wartość prezentuje gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem wykonana z drewna. Jeśli jednak męczy Was zwiedzanie kościołów, to poczekajcie, bo już za chwilę wzniesiemy się nie tylko metaforycznie w kierunku nieba. Jedną z atrakcji w Mirsku jest wieża widokowa. Budowla o wysokości 37 metrów początkowo była wieżą ciśnień. Teraz pełni rolę punktu widokowego, a turyści pokonując 7 pięter przez 22 okna wieży mogą zobaczyć całkiem sporo. Jednak oczywiście najpiękniejszy widok czeka na Was na najwyższym piętrze z tarasu widokowego. Zajął on miejsce po dawnym zbiorniku wodnym. Dla tej urzekającej panoramy nie tylko samego Mirska, ale także Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich warto się trochę pomęczyć. A my przenosimy się teraz z szybkością lecącej strzały do ruin XIV-wiecznej warowni. Zaledwie parę kilometrów od Mirska znajdziecie ciekawe, choć skrywane w cieniu niedalekiego zamku Czocha, ruiny XIV-wiecznej warowni książąt świdnicko-jaworskich. Zamek wzniesiono na polecenie książąt Bernarda lub Henryka I w celu ochrony okręgu Kwisy i drogi z Lubania do Jeleniej Góry. Zbudowany na skalnym wzgórzu składał się z kamiennego budynku i dziedzińca otoczonego murem. Warowni od północy broniła szeroka fosa, od południa dostęp utrudniał przepływający strumień. Dość szybko po włączeniu części Śląska do korony czeskiej zamek stracił na znaczeniu. Funkcjonował jako własność kilku śląskich rodów arystokratycznych. Niszczony przez wrogie wojska i pożary, został ostatecznie uznany za mało komfortowy i opuszczony. Ostatni pożar w 1827 roku był na tyle niszczący, że ówczesny właściciel postanowił zamienić go na zakład przemysłowy. Na całe szczęście zapobiegł temu konserwator zabytków. W XX wieku zamek kupił właściciel Czochy Ernst Giczow. Planował jego odbudowę, jednak plany porzucił, a w zamian wykorzystał liczne jego elementy do przebudowy zamku w Suchej. Od tego czasu zamek popadał w coraz większą ruinę, choć jeszcze w okresie międzywojennym funkcjonowała tu niewielka gospoda. Po wojnie w zabudowaniach zamkowych funkcjonowały przez chwilę mieszkania socjalne dla pracowników PGR-u, ale z końcem lat 50. został całkowicie opuszczony.
Od 2002 roku zamek jest własnością prywatną i jest powoli rekonstruowany. Można go zwiedzać, choć niestety mieliśmy wrażenie, że właściciele traktują turystów jak zło konieczne. Na próżno czekaliśmy na choć parę słów o historii warowni czy ciekawostkach z nią związanych. Wysłuchaliśmy za to informacji, jak to bez pomocy państwa muszą sami odbudowywać zamek. Nie wiemy, czy tak to wygląda zawsze, może pani miała po prostu zły dzień, ale lepiej samemu poczytać o zamku, zanim ruszycie na jego zwiedzanie. Wprawdzie z oryginalnej warowni zostały tylko fragmenty najstarszej części zamku z fragmentami wieży i muru obwodowego, ale warto zawitać tu choć na chwilę. Okolice Mirska słyną ze spokoju i pięknych widoków, a sąsiedztwo Gudizerskich sprawia, że miejscowość jest idealnym miejscem dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Niedaleko stąd do Świeradowa-Zdrój, o którego atrakcjach opowiadamy Wam w filmie o tym uzdrowisku.